Dzień dobry, bardzo witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Cieszę się, że jesteś w gronie naszych stypendystów Banku Talentów. Mam nadzieję, że będziesz miała ogromną satysfakcję z tych naszych spotkań online, które zarówno dla Ciebie, jak i dla mnie są absolutną nowością, ale wszyscy się uczymy, wszyscy próbujemy się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć i mam nadzieję, że będzie to zarówno dla Ciebie, jak i dla mnie bardzo owocny czas. Dziękuję bardzo. Również Panią witam. Powiedz, co dzisiaj chciałabyś mi zagrać, nad czym popracujemy, co przygotowałaś? 24. kaprys Paganiniego? Znakomicie. Ja jestem gotowa, mam tutaj nawet nutki, więc zamieniam się w słuch, a Tobie oddaję naszą wirtualną scenę.
Brawo! Super, super. A powiedz, to jest nowy dla Ciebie utwór, czy... Nowy. Nowy. Tak. Super, bardzo, bardzo dobrze. Naprawdę widać tutaj ogromną ilość Twojej pracy, którą włożyłaś czysto nawet takiej technicznej, żeby to wszystko odczytać, wyćwiczyć, wyczyścić i naprawdę precyzja jest na bardzo, bardzo dobrej drodze. Natomiast, że to tak trochę niestandardowo, może sobie zaczniemy od końca. Tak zawsze od początku i ta końcówka jest taka nigdy, że zawsze brakuje czasu na tą końcówkę. Tak. Widzę tutaj, znaczy widzę, nic nie widzę, po prostu słyszę, że w tym finale i w wariacji właśnie, tutaj potrzebowałam numerek, wariacja 11 i finał. Tam jakby najbardziej słyszalne są takie Twoje niedociągnięcia intonacyjne, co Tak. w sumie mnie dziwi, ponieważ pozostałe 10 wariacji i temat grasz piekielnie czysto. Jest naprawdę czyściusieńko i tam, wiadomo, zawsze się coś może zdarzyć, ale to nie jest, nie mogę Ci zarzucić, że grasz w jakikolwiek sposób nieczysto. A tutaj ewidentnie, tak nawet jakbym chciała być bardzo miła, to i nie wiem, nawet jakby mnie ktoś podpowiadał z boku, czysto gra. Nie mogę, No tak. Nie powiem, że to intonacyjnie jakby jest precyzyjne. Z czego to wynika? Bo to nie są jakieś trudne ani dwudźwięki, ani pasaże. Dużo trudniejsze są po drodze elementy, a to jakoś ewidentnie Ci nie leży. I nie wiem, zastanawiam się dlaczego. Wydaje mi się, że tutaj są te jakby akordy łamane, tak rozpisane są jakby łamane, prawda? Tak. Tak, i one są takie... Są do wyćwiczenia, oczywiście, tylko tak nie potrafię moich palców przyzwyczaić do tych pozycji różnych. I na przykład kwint często też nie jestem w stanie złapać czysto, na przykład, bo no, jest to dla mnie po prostu chyba takie dosyć trudne akurat z tego całego kaprysu. Wiesz, no ja mam takie podejrzenie, że człowiek tak utalentowany jak Ty, no musi, jakby to jest niemożliwe, żeby nie był w stanie czegoś wyćwiczyć, tylko musi ewidentnie gdzieś popełniać jakiś błąd, o którym nie wie. I nie obiecuję Ci, że dzisiaj uda mi się zidentyfikować, na czym ten błąd polega. Być może też nie zajmie to jednego dnia, być może to potrzebny jest tydzień czy 2 tygodnie, ale spróbujmy powoli jakby przebić się przez te najpierw te dwudźwięki, tak? Może na razie pasaże sobie odpuśćmy, czyli sobie zaczniemy od 11 tej wariacji, mamy tak? Najpierw tylko te dwudźwięki, później po prostu przeskocz jeden takt i później i od razu idziemy do kolejnych, tak? Powolutku. Ja sobie, jakbyś tak mogła się jeszcze ustawić, żebym mniej więcej widziała też Twoją lewą rękę, bo troszeczkę mi ucieka z kadru, O, lekko. Tak? Czy... tak. No, rozumiesz, o co chodzi? Tak, może tak? Super, dobra. To przepraszam, ja bym pulpit leciutko bliżej przypinał. Dobrze. A tak w ogóle, to cię chciałam, siedzisz, prawda? Jak teraz grałaś? Tak, bo nie miałam niestety żadnej jakby możliwości, Rozumiem, żeby stać. rozumiem, ale też tak na samym początku zauważyłam, że nawet jak po prostu patrzyłam na Ciebie, fizycznie jakby widziałam, że chyba nie jesteś do końca swobodna, że masz po prostu odcięty dół. No tak, dół a ciała. jeszcze a jak jest na przykład ta wariacja 10, to jest też problem, że jest kabel od słuchawek i ja tą łokciem tak troszeczkę zahaczałam, więc... Wszystko wiemy, więc to w ogóle dodatkowe jeszcze gratulacje za tutaj poradzenie sobie z przeciwnościami losu, na które nie mamy wpływu. Dobra, powolutku przejdźmy przez te dwudźwięki. Dobra, wiesz co, ja tutaj taki system sobie trochę wypracowałam, że jak coś będę chciała, to raczej macham, bo często mnie po prostu nie słychać. Jak widzisz, że na ekranie coś się dzieje, to znaczy, że ja macham, żeby Cię zatrzymać. Wiesz co, od razu zwróć uwagę, jak będziesz stroiła na 2 elementy, na kwintę czystą, jaką kwintę? Kwartę. I teraz ta kwarta, żeby nam się to
zgrało w oktawie. I pamiętaj, że jesteśmy w tonacji amol. W związku z czym, teraz tak po kolei będę trochę Ci tu tłumaczyła, ale na początku Ci to wytłumaczę, później już to będziesz wszystko łapała w locie. C w tonacji amol to jest tercja, więc staraj się nie stawiać zbyt wysoko tej tercji. Jeszcze w dodatku jesteśmy w molowej tonacji. Wiesz, taka wysoka tercja, która w sumie C sama w sobie jest czystą nutą, ona do tego akordu po prostu będzie nie pasuje. Więc świadomie postara się troszeczkę C zintonować niżej, a E z kolei wyczyścić do A na kwartę i jakby wypośrodkować to z E. No taki trochę biznesplan na ten akord, ale wydaje mi się, że całkiem nie głupi. W ogóle nie głupi. Dobrze, to próbujmy. Tak, teraz tutaj znowu jest ta kwinta. Co ja mam dzisiaj z tymi dwudźwiękami? A, E, czyli to jest dokładnie ta sama. Czyli przy strojeniu też bardzo warto się naprawdę posłużyć tą górną kwintą, zakładając, że mamy skrzypce nastrojone, bo to łatwo wtedy nam dopasować. I mamy kolejne C w akordzie amol, czyli po prostu też pamiętaj, żeby to C troszeczkę zintonować niżej. Super, dobra, i następny takt. A to chyba... Przepraszam, mogę sprawdzić? Jasne? Nastrój się. Tą kwintę, czy tę kwintę, będziesz stawiała ile procentowo palca na której strunie? Więcej na E muszę koniecznie. Abyś mogła tak naprawdę w procentach, jak ja bym miała to u siebie, u mnie jest ekstremalnie 20% na A, 80% na E. To ja zaraz Pani powiem. To u mnie jest chyba nawet jeszcze lepiej. 95:5. No to w takim razie jakby spróbuj zapamiętać też jakiś ten wzór matematyczny, bo to też bardzo ułatwia wtedy jakby od razu ucelowanie, żeby nie szukać na ślepo, tylko że już dokładnie będziesz wiedziała po prostu, znaczy dokładnie, no to sobie wiadomo, wszystko takie na czuja trochę określenia, ale bardzo pomagają. Tak, spróbuj te dwa ostatnie. Super. I dalej? Doskonale. A ta kwinta? Jak u Ciebie? 60:40. Super. I jeszcze nam zostało?
w takich momentach, jeżeli czujesz, że coś nie wiesz co do czego, to zawsze szukaj tej pustej struny. Szukaj punktu odniesienia w pustej strunie, bo to cię wtedy zawsze naprowadzi, tak? I to... Tak, żeby wiesz, żeby nie popełnić strategicznego błędu, żebyś przypadkiem nie stroiła C do A albo C do E, tylko zawsze na odwrót. Najpierw A i E, a dopiero na samym szarym końcu C. I to dolne, i to górne. A nawet ja bym powiedziała na początku dolne i na samym końcu to takie najwyższe, żeby po prostu wszystkie te alikwoty na siebie ponakładać. Boże, przepraszam, ale nie jestem w stanie tego wystroić. A zostaw drugi palec na strunie. No było lepiej teraz z tym. O, super. Wiesz, jakby troszeczkę tym drugim palcem się wspomóc, żeby on w tej kwincie po prostu też pracował na twoją korzyść. Tak, więc to jest jakby pierwszy etap takiej długiej podróży do wystrojenia tego miejsca. Teraz opowiem Ci tylko już o kolejnych jakby etapach. Nie będziemy ich teraz przechodzić, bo to już poradzisz sobie z tym na pewno świetnie sama. Natomiast co jakby jest bardzo istotne, to dbanie o to, że jak już to wszystko sobie podczyścisz, żeby później układać akordy jakby chwytami, tak? Czyli nie osobno jakby dół, osobno, nie wiem, czy jakby widzisz tutaj, jak ja ustawiam palce, że najpierw ten, później, czy... I teraz i C jest niegotowe, czy... Żeby jak zmieniasz akord, żeby od razu mieć w gotowości cały chwyt. W szybkim tempie, tak jak teraz sobie grałaś wolniutko, niestety na to nie będzie czasu. Czyli nawet jeżeli wyćwiczysz idealnie dolny dwudźwięk, idealnie górny dwudźwięk, nie ma to gwarancji, że to razem zejdzie się w czyściuteńką całość. To jest bardzo ważny drugi etap. Trzeci etap, też szalenie ważny, który też może spowodować, że nawet jak pierwszy, drugi się super wyćwiczy, to i tak będzie nieczysto. A mianowicie to są połączenia między tymi chwytami. Czyli jakby zupełnie to jest inny sposób ćwiczenia, czyli jakby nie chodzi o to, żeby wyćwiczyć sam chwyt, czy samą intonację, tylko wyćwiczyć połączenie. Czyli tutaj ćwiczenie w parach, tak? Pierwszy z drugim, drugi z trzecim, trzeci z czwartym, później pierwszy, drugi razem z trzecim, drugi razem z trzecim, razem z czwartym. Przeróżne kombinacje, które ci przyjdą do głowy, ale chodzi o to, żeby po prostu posklejać te chwyty między sobą, co da ci ten komfort, że oprócz tego, że będziesz potrafiła każdy z nich z osobna zagrać czysto, to po prostu później w szybkim tempie w całości to będzie szło na tak zwanym automacie. Więc to jest też bardzo, bardzo ważny etap, który
którego po prostu nie można pominąć podczas ćwiczenia. A dopiero jako 4. etap to jest uśmiech na twarzy, tutaj wyprostowanie kręgosłupa, tak jest, i po prostu grasz i niczym się nie przejmujesz. To jest też 4. etap, który też jest bardzo ważny podczas ćwiczenia, nie można o nim zapomnieć. Jak skończysz na 3., to później wyjdziesz na scenę taka cała pokrzywiona, z taką miną, jakbyś tutaj po prostu grała jakieś najbardziej okropne i skomplikowane rzeczy, więc to też warto ten 4. etap już wykonawczy sobie w domu przećwiczyć, żeby po prostu na luzie z uśmiechem na twarzy, jak już to wszystko będzie wyćwiczone, sobie pograć. Wszystko jasne? Jak się do tego zabrać? Bo jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałam na samym początku. Tak utalentowana skrzypaczka jak ty, to jest niemożliwe, żeby to grała nieczysto. I nawet mogę ci ewentualnie wysłać takie pismo, się pod nim podpisać, żebyś miała to na papierze. Natomiast to chyba teraz... nie będzie konieczne. Dobrze. W razie czego jakbyś potrzebowała, to jest taka opcja. Będziemy sobie zbliżały się już w kierunku początku, ale przed nami oczywiście daleka droga, ale przejdziemy sobie przez te wariacje spokojniutko. Ja będę miała do ciebie dużo pytań, ale też chciałabym, żebyś nie odbierała je jako jakikolwiek z mojej strony zarzut czy coś, krytykę, tylko ze względu na to, że po prostu ja nie wszystko jestem w stanie wysłyszeć dokładnie tak, jakbyś chciała, to po prostu zapytam. Wariacja 10. Dla mnie wariacja, która jest wariacją bardzo liryczną, bardzo smutną, bardzo śpiewną i bardzo taką introwertyczną. Nie wiem na ile, znaczy nie chcę powiedzieć, że ja tego nie słyszałam, ale nie mogę powiedzieć, że to słyszałam. To jest sytuacja patowa, szachmat. Po prostu nie poradzimy sobie tutaj. Więc pytanie jest do ciebie właśnie, czy w taki sposób też to czujesz, w taki sposób to grasz i jakby możesz powiedzieć, że tak, proszę pani, to tak dokładnie było, tak jak pani powiedziała. I ja dokładnie... Tak, to dokładnie tak było, jak pani to powiedziała. Super, dobra. Tak. Świetnie, to zostawiamy. Idziemy w takim razie dalej. Jesteśmy przy 9. 9 pizzicato, tu nie mam absolutnie żadnych pytań, żadnych zastrzeżeń, doskonale to było. Wariacja 8. Od strony technicznej, jaki w ogóle masz pomysł na to, żeby sięgać te 3 nuty naraz? Jak chciałabyś to zrealizować? W sensie ja to ćwiczyłam tak, że smyczkiem więcej grałam po strunach D i A. I potem zahaczałam o strunę E, tak, i już, tylko jak już potem gram to w całości, to niestety mi nie wychodzi w ogóle. I oczywiście, żeby grać bardziej bliżej gryfu, niżeli podstawka i całym włosiem. Ale czy jakby próbujesz takie zastosować rozwiązanie siłowe, czyli jakby po prostu fizycznie próbujesz te nuty złapać wszystkie 3 naraz, czy masz jednak jakiś taki bardziej wykoncypowany, wysublimowany sposób tutaj, nie wiem, wyliczeń jakiś właśnie z łokcia, z nadgarstka, z czegoś tutaj, co, jakaś jest koncepcja tutaj, za tym się kryje, która da ci rzeczywiście tą precyzję. Niestety nie posiadam takowej koncepcji. Takiej koncepcji, tak mi się też wydawało, że raczej jest próba tutaj przebicia głową muru. Co się odezwie, to super, co się nie odezwie, no to szkoda. Szkoda. Ale wiesz, ja bym mimo wszystko pokusiła się o to, żeby, wiesz, poszukać, że to jest na każdym instrumencie, przy każdym smyczku, przy każdym modelu podstawka jest to zupełnie inna jakby technika gry i zupełnie inne też te... Nawet bym powiedziała, ten sam instrument, ten sam smyczek, ale inna ręka, inny ciężar ręki, tak? Inna masa mięśniowa będzie zupełnie inaczej, więc tutaj nie ma jedynego rozwiązania, które można zaproponować, ale to poszukiwanie... Ja bym, wiesz, skoncentrowała się na takich elementach. Na ile jakby potrzebujesz wejść smyczkiem w strunę, bo z tego, co widzę i tutaj odbieram, mam takie wrażenie, że ten nacisk na strunę jest zbyt duży. Takie mam podejrzenie. Czyli na ile głęboko w strunie, na ile
jakby mogłabyś, jest szansa na rozszerzenie smyczka, jakby powierzchnia smyczka, samego włosia dałaby ci szansę, jakby zwiększa szansę, że wtedy pociągniesz jakąś strunę, która ewentualnie brakuje ci do kompletu, tak? Przy małej ilości smyczka te szanse nam się niestety zmniejszają. Także to bym też rozpatrzyła, tą dłuższy smyczek i jeszcze jakby bardziej taką świadomą też świadome odnalezienie pozycji ręki. Znaczy, żeby ten łokieć nie był, to teraz bardzo takie jasne będzie, co ja powiem, żeby nie był ani za wysoko, żeby nie był ani za nisko, tak? Czyli dokładnie wiadomo, że jak ma być. Żeby, wiesz, przede wszystkim też uaktywnić tutaj ten ruch, tak? Żeby każdy z tych mięśni, każdy ze ścięgien, które tak naprawdę może się delikatnie ruszyć w palcach, w nadgarstku, tutaj w łokciu, w górnej części, tak? Żeby to wszystko aktywować i to, żeby bardzo spójnie, wiesz, działało jako jeden organizm, a niekoniecznie jakby na takim usztywnieniu i z tej takiej siłowego pociągnięcia smyczka. Spróbuj powoli, tak? I te elementy weź sobie pod uwagę, czyli głębokość w strunie, ilość smyczka i wypośrodkowanie tutaj, to idealne wypośrodkowanie pozycji ręki. Super. U mnie na moich słuchawkach początek brzmi bardzo ostro. Jeśli tak jest, to spróbowałabym jakby odrobinę zmiękczyć ten początek, czyli jakby zrezygnować z ataku na strunę, a bardziej postawić na pociągnięcie tej struny. Tak, Czyli od samego początku po prostu ją już pobudać do drgania. Lepiej? I jak to odczuwasz? Teraz to było bardziej takie łamanie, szczerze mówiąc, niżeli 3 na raz, bo próbowałam... O, teraz panią mam. Bo Tak, na chwilę tak. się zamyśliła. Bo próbowałam lekko wprowadzać ten smyczek w strunę, ale jednak robiłam to za pomocą takiego jakby najpierw położenia, a potem dopiero złamanie jakby akordu. A spróbuj teraz połączyć te dwie rzeczy, czyli jakby na 3 strunach jednocześnie i jakby właśnie bez tego łamania, ale też bez tego uderzenia. Fajnie by było, gdyby udało ci się parę razy po prostu jakby pociągnąć taką nutę maksymalnie długą ilością smyczka, jakby pod którym się wszystkie 3 nuty odzywają, żeby rzeczywiście uniknąć tego łamania, tak? Mimo że ja zaczynam jakby od dwudźwięku, to jak dochodzi 3. struna, to ja nie puszczam pierwszej. Tylko staram się wszystkie te 3 nuty jakby pod smyczkiem trzymać. Może ja spróbuję mocniej na przykład smyczek napiąć czy coś? Ja bym nawet Nie powiedziała, że ja bym w drugą stronę troszeczkę bym mu rozluźniła go, Zmniejszyła? tak? Okej.
Tak, no to jest zdecydowanie coś, czego trzeba będzie poszukać, nie? Bo to tak jakby od ręki, jak to się mówi, to Nie wyjdzie. nie wyjdzie. Ale mam takie już wrażenie, że wiesz jakby gdzie szukać i czego szukać. tak. Tak, i jakby też czego unikać, tak? Czyli co zrobić, żeby to nie brzmiało właśnie tak w taki bardzo brutalny i siłowy sposób. Dobra. 7 bardzo fajna, bardzo dobra. Bardzo mi się podobała. 6 również, to jest doskonale, naprawdę, tercje, decymy, to wszystko sobie z tym radzisz świetnie. W piątce, wiesz, zabrakło mi troszeczkę tego podziału na taką tą schizofreniczną myśl kompozytorską, czyli jakby to przeskakiwanie, że tam taram, tiram, 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 tiram. Jakby tak wszystko leci w jednym takim pociągu, jakby jedno do drugiego bardzo pasowało, a w moim odczuciu tutaj ta melodia jakby to jest jedna melodia, natomiast to tutaj jest jakimś takim właśnie, ja bym powiedziała właśnie takim schizofrenicznym jakimś komentarzem, takim, który może kwestia polega na tym, że dla ciebie to jest bardzo ważne, te oktawy, a ja te oktawy troszeczkę traktuję jako taki ozdobnik, że niekoniecznie coś takiego bardzo, bardzo istotnego. Spróbuj. Super. Nie wiem, czy to wina Zooma, że ścina ci ostatnią 16, czy jednak twoja wina? Możliwe, że to jest moja wina. Ale w sensie ostatnią w całym jakby Ostatnią w tej każdej grupce. A no to ja. To ty. Bo czasami jest tak, że to połączenie jakby, wiesz, ja czegoś nie dosłyszę, ale po prostu echo, tak, połączenia zakłóca odbiór, dlatego zawsze wolę się zapytać. Więc jak już ma być taka bardzo precyzyjna, to do samego końca te 16. Ale to jest drobiazg, który też spokojnie możesz sobie jeszcze skorygować. Później mamy 4. Dokładnie, to jest, wiesz, w 4 też zaproponowałabym ci, zakładając, że jeśli tego już nie robisz, taką mniejszą, jakby to powiedzieć, nie chciałabym, żeby to brzmiało, wiesz, wszystko tak bardzo wyartykułowane takimi drukowanymi literami, tylko żeby to jakby efekt ten trochę, co ja tutaj słyszę, zawsze mi się to kojarzy właśnie bardziej z jakimś takim zabomblowanym glisandem niż taka i znowu, to nie zarzut, to tylko i wyłącznie pytanie, jakiej koncepcji ty to słyszysz i czujesz i w jakiej byś chciała grać? Ja szczerze mówiąc te takie, jak to pani ujęła, wyartykulowane duże litery zrobiłam, ponieważ mam palce, przez które naturalnie robią się glissanda. Aha. Gram takimi palcami i miałam zarzut od mojej pani nauczycielki, że robię glissanda, więc stwierdziłam, że pewnie przegięłam w drugą stronę. Tak mi się wydaje. A jakbyś właśnie postarała się poszukać jakiegoś takiego środka między tymi dwoma. Tak, żeby ani w jedną, ani w drugą stronę tego nie przerysować. Tak, super. Doskonale, dużo lepiej. Oktawy też świetne. One tam niektóre, wiadomo, mogłaby, jakbym chciała być taka już strasznie czepialska, to bym tam się czepiała, że coś może nieczysto, ale to jest bez... Proszę się czepiać. Ale to jest bez znaczenia, bo ja wiem, że ty to słyszysz i to że ja ci powiem, że jest nieczysto, niczego nie zmienia, bo ty to po prostu słyszysz.
Natomiast w dwójce i w jedynce miałabym jeden ten sam, jakby jedną tą samą prośbę. Chciałabym, żeby te przednutki były bardziej takie zgryźliwe, wiesz, bardziej takie karzełkowate, bardziej skrzeczące. Przynajmniej ja to odbieram, ty grasz to wszystko bardzo ładnie. A to być może mogłoby być troszeczkę szybciej, znaczy szybsze te przednutki. I tak samo w dwójce. Ten akcent też mógłby być ewentualnie bardziej, wiesz, taki z ugryzienia, jakby ten komar, który lata, naprawdę zaatakował i to tak, że wiesz, to masz bąbel po prostu na pół nogi. Tak. To pierwsza najpierw, czy druga? Tak, kawałeczek, dosłownie po kilka taktów. Może być pierwsza. Tak, ale wiesz co? Ja bym nie chciała, żebyś grała szybciej te staccata. Staccata były super. Chodzi tylko o te przednutki. Triatatatata, żeby one były, wiesz, bardziej takie energetyczne. Energetyczne. Tak. Wiesz, takie? O, super. Tak, coś w tym kierunku. W tym stylu. Tak. I w drugiej wariacji też ten akcent na tą przednutkę, na połowę taktu też, żeby był bardziej taki kąśliwy. No, Boże, uderzyłam. O, idziesz, Kozi. Super. A spróbuj mu jeszcze dać więcej troszeczkę pociągnięcia, takiego, nawet ja bym powiedziała szarpnięcia, co bardzo rzadko ja uważam, że na skrzypcach można robić, ale w tym momencie uważam, że to naprawdę jest dobry pomysł. Po prostu szarpnij ręką. Super. W przeciwnym razie nie widzę w ogóle powodu, dla którego ten akcent miałby stać w środku tego taktu, no bo po co? No jeżeli już go tam postawił, on to naprawdę chciał chyba, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, że to ma być tutaj i na pewno to nie jest też zapisane w taki sposób, żeby to ładnie brzmiało, tak? Żeby to była taka piękna dekoracja tego tej sekundy małej, tak? Tego półtonu, właśnie tego słowa mi brakowało. Super. Temat też bardzo, bardzo dobry. Nie mam absolutnie tutaj nic więcej do gadania, więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten kaprys, to miałabym na chwilę obecną tyle do zasugerowania. Okay. I bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, no i widzimy się niebawem. Niebawem, tak. Także Pani bardzo dziękuję za spotkanie. do zobaczenia i jesteśmy w tak zwanym kontakcie. Kontakcie, tak. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.